Witajcie w kolejnym odcinku Stodoła Garage. I słuchajcie, z tym silnikiem im dalej w las, tym więcej drzew. I tutaj mamy same lipy. Dzisiaj zajmiemy się wtryskami, bo stali widzowie może byli tacy spostrzegawczy, że zauważyli, że ten silnik po prostu kopci na niebiesko i jego reakcja jest taka w ogóle, że w momencie, kiedy przegazujemy go, to w momencie, kiedy on już zejdzie do biegu jałowego, to tak z 10 sekund w ogóle nie kopci, a później zaczyna dymić po prostu na niebiesko jak szalony. Więc problem tutaj jest we wtryskach, a właściwie był, bo już go rozwiązaliśmy. Zanim zaczniemy, to powiem Wam, jak zdemontować te wtryski, bo mi zdemontował je kolega i po prostu dowiózł. I zacząłem je dopiero robić. Jak zdemontować te wtryski? Najpierw sobie odkręcacie całą artyryjkę od przelewu po prostu. Następnie odkręcacie przewody wtryskowe i nic nie zostaje już później jak odkręcić tutaj te nakręteczki dziesiąteczki. Chyba że tak jak u mnie macie taką kombinację na prętach gwintowanych. To są pręty specjalnie wzmocnione, wstawione, bo były wcześniej miękkie, no ale nie dostaliśmy oryginalnych szpilek, więc postanowiliśmy jednak to zostawić na wzmocnionym pręcie gwintowanym. Odkręcacie te nakręteczki i zdejmujecie tu kołyskę. I cały wtrysk Wam bez problemów wychodzi tutaj z głowicy, bo głowice są aluminiowe i to się raczej zapiekać nie powinno. Więc teraz przejdźmy już do momentu, kiedy wtryski mam na stole. No i wtryski mamy już na stole, dotarły do mnie. Więc zabieramy się za ich weryfikację. Pierwsze co zrobimy, no to oczywiście włożymy je na pompę i zobaczymy, jak one tutaj pylą i co się tak naprawdę z nimi dzieje. Pierwszy mamy już na maszynie, więc go napompujmy. Zobaczmy, jakie ma ciśnienie. No, 170 barów, tak jak powinien mieć. Zrobimy tutaj kilka wtrysków. I pyli ładnie, nie ma się co do niego przyczepić. Dobra, wtrysk numer 2. Ciśnienie wtrysku też 170. Pyli całkiem ładnie, jak tamten, nawet może troszkę lepiej. No i słuchajcie, wszystkie wtryski tutaj po kolei sprawdzam. Na tym będzie to fajnie widać, bo wszystkie wtryski oczywiście były niedawno regulowane, więc utrzymują ciśnienie 170 barów, tak jak powinny mieć. Z tym, że one potrafią się po prostu, zobaczcie, zaciąć i zaczynają po prostu lać. Jak je szybko przepompujemy, to znowu zaczynają pięknie pylić. I wszystkie te wtryski praktycznie tak mają. Przynajmniej na 3 udało mi się wywołać tą reakcję. Jeszcze dodatkowo spróbowałem je podgrzać, żeby wywoływać tą reakcję szybciej i po nagrzaniu szybciej ta reakcja następuje, albo w ogóle one się po prostu zaczynają zupełnie zacinać i lać. Więc wszystkie wymieniamy. Poza tym zobaczcie, co tu się dzieje. Nawet widzicie, wydmucham delikatnie tego paliwa i zobaczcie, jak tego paliwa tutaj na przelewie szybko przybywa. Czyli tutaj definitywnie mamy po prostu zniszczone już tutaj same iglice i do tego paliwa idzie tyle na przelew. Więc rozbieramy to wszystko w drobny mak i za chwilę wszystkiego się po kolei dowiecie, jak to rozebrać. Więc do roboty. Teraz jak zabrać się za rozbiórkę tego wtryskiwacza.
Procedura wygląda bardzo podobnie, a nawet tak samo jak w przypadku 30, 60 czy innych tego typu starych sprzętach. Te wtryski konstrukcyjnie się praktycznie niczym nie różnią, jeżeli chodzi o obudowę zewnętrzną i ich rozbiórkę, więc najpierw luzujemy sobie ten kołpaczek odpowiadający za zakontrowanie śruby regulacyjnej, następnie tutaj tą nakręteczkę, która trzyma nam samą końcówkę wtrysku i na koniec odkręcamy oczywiście kruciec wejściowy do wtrysku, żeby po prostu to wszystko móc dokładnie wyczyścić. Jak już sobie zluzujemy, to odkręcamy ten dekielek, luzujemy tutaj śrubę regulacyjną. Jak już jest luźna, to możemy sobie spokojnie odkręcić tutaj końcówkę wtrysku. Końcówka wtrysku, nie zawsze, ale czasami wychodzi dość opornie. Końcówka wtrysku nam jest niepotrzebna. To wrzucamy do wanienki. Tutaj końcóweczkę również wrzucamy do wanienki. A widzicie, na przykład tutaj w ogóle nie było żadnej podkładki uszczelniającej. Rozbieramy wszystko na części i wrzucamy do wanienki z benzyną. Ja rozbiorę je wszystkie w ten sposób. Następnie tak po prostu, jak widzicie, składam, żeby po prostu nie pomylić wszystkich elementów, żeby wszystko było, że tak powiem, ze sobą połączone, żeby tego właśnie nie pomylić. Więc ja rozbieram resztę, wrzucam do kąpieli i zostawiam tak na godzinkę. Moje korpusy już tutaj się moczą sobie powoli. Zobaczcie, ile tu już z różnego rodzaju osadów. Mieszam to sobie co jakiś czas. A przy okazji postanowiłem zrobić sobie test, który znalazłem w książce od IFY. I teraz Wam powiem, jak się przygotować w ogóle do tego testu. Na początek musimy wszystkie końcówki oczywiście porządnie odtłuścić. Ja je sobie w benzynce ekstrakcyjnej odtłuściłem, a następnie igliczki namoczyć delikatnie w oleju napędowym i włożyć je z powrotem na miejsce do czystych samych obudów. I teraz jak wykonujemy sobie ten test? Ja postawię kamerę na statyw, żeby to wszystko Wam ładnie pokazać. I teraz jak wykonujemy ten test? Jak mamy już tak ładnie ułożone wszystkie iglice wraz z końcówkami rozpylającymi, to należy iglicę wyciągnąć do 2/3 wysokości i opuścić. I obserwujemy dokładnie ruch iglicy. Kiedy iglica wchodzi nam bez żadnych zacięć, to końcówka jest jak najbardziej w porządku. Jak widzieliście, tutaj ona skokowo nam wchodzi. Porównajmy sobie to z nową sztuką. Jak widzieliście, nawet jest różnica w czasie opadania tych iglic. Zobaczcie, że ta wpada dużo szybciej i też robi to skokowo. Natomiast nowa płynnym, bardzo powolnym ruchem wsuwa się do korpusu. Zobaczmy sobie kolejną końcówkę. I jak widzicie, też tutaj przy końcówce się zacina. Test należy wykonać w kilku różnych pozycjach, więc ją sobie obróćmy. Tak samo i tą. Jak widzicie, ta się w ogóle zacięła. I się też przycina tutaj na końcówce. Sprawdźmy dwie kolejne od razu. Jak widzieliście, ta prawa wchodziła skokowo, ta trochę płynniej, ale również tutaj były zacięcia.
I jak widzicie, w ogóle się zacina już. Czyli też jest zużyta. Czyli wszystkie końcówki mamy zużyte. Teraz zacznę czyścić wszystkie korpusy i za chwilę będziemy to składać, ale zanim zaczniemy składać, to pokażę Wam, jak dokładnie te korpusy wszystkie sobie wyczyścić. No teraz co do czyszczenia wstępnego, to po prostu bierzemy szczotki druciane różnego rodzaju, czyścimy wszystkie gwinty, cały korpus, wszystko po prostu po kolei. Tak samo gwinty wewnątrz sobie też można po prostu przejechać, czy to większą, czy to mniejszą szczoteczką, wyskrobać to wszystko z wewnątrz korpusa. Tak samo wziąć drucik tutaj, wyskrobać te dojście paliwa, zobaczyć, czy na pewno tutaj ten drucik się pojawia, czy na pewno jest drożny ten kanalik, wyskrobać go porządnie. Tak samo te wszystkie krućce, wszystko to po prostu z tych zabrudzeń najzwyczajniej w świecie oczyścić. Przy okazji sprawdzamy sobie gwinty, czy nie są poprzeciągane. No, na krućcach czasami się tak zdarza. Tak samo te kapturki. Tutaj zobaczcie, nawet w środku jest rdza. Później Wam powiem, jak się z tym uporać, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Ale to już przy samym montażu wtrysków. Więc po prostu to wszystko musimy dokładnie oczyścić. No i słuchajcie, tak czyszczę. I nie wiem, co tutaj autor miał na myśli. To już drugi taki wtrysk, że tutaj pomiędzy końcówką wtrysku, a tutaj tą nakrętką, zobaczcie, co wydziobałem. Są normalnie pakuły na hermetyk złożone. Nie wiem, po co ktoś tutaj to pchał, ale miał fantazję. Dobra, ja czyszczę to dalej. I teraz bardzo ważną rzeczą przyjrzenie się jest tym krućcom, żeby te powierzchnie przylegania były w miarę równe. Jak widzicie, u mnie tu jest niezłe, są zadziorki, więc ja to się postaram delikatnie wyrównać. Nie są to głębokie zadziory, ale niestety są i to może powodować nieszczelności, więc bierzemy taki kruciec, szkło, papier wodny i po prostu sobie to szlifujemy, tak? Obracając elementem co jakiś czas, żeby na pewno zachować tą powierzchnię. I tak szlifujemy, aż będziemy mieli ten element w miarę gładki. Ja oszlifuję i zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Tak samo robię tutaj z tą końcówką, żeby na pewno tutaj dokładnie to oczyścić i wygładzić tą powierzchnię. No okej, mam już tutaj, jak widzicie, ogarnięte. Są oczywiście tutaj takie centki, ale chodzi o to, że reszta powierzchni jest równa i jak przyjdzie tutaj miedziana podkładka, to na pewno to uszczelni. I z drugiej strony, jak widzicie, też podobnie jest kilka centków, ale one jak przyjdą do głowicy, to na pewno uszczelnią wszystko w 100%. No i zobaczcie, to mi zostało po czyszczeniu wstępnym. Cała kupa bagienka, więc teraz to wszystko ładnie zleję sobie do baniaczka, wyczyszczę ten pojemnik i będziemy czyścić to dokładnie. Teraz już wystarczy nam tylko po prostu pędzelek, żeby resztę zanieczyszczeń, które pozostały na tych wtryskach, po prostu domyć. Więc ja zabieram się za drugie mycie. Wszystkie korpusy wyczyszczone. I to są zanieczyszczenia jednego z nich, z drugiego mycia. Więc teraz jak już korpusy mamy czyste, to możemy zabierać się za montaż. Ale zobaczcie te końcówki. Zobaczcie, jak one są fajnie zapakowane. Hermetycznie, w oleju. To są oryginały. Teoretycznie IFy. Jak widzicie,
Tutaj widnieje napis IFA. Tą jedną wypakowałem wtedy do testu. A tak są pakowane na przykład końcówki od 60. Tu jest akurat stara końcówka, ale tak one są po prostu pakowane. Także jest spora różnica. Zabierajmy się za składanie. No i teraz tak, jak sobie wszystko już wyczyściliśmy, to do składania będą nam potrzebne dwie rzeczy. 2 pojemniczki. Tutaj z benzyną na górze mam i oczywiście z olejem napędowym. Przygotowujemy sobie wcześniej jeszcze tutaj, jak widzicie, końcówkę i zabieramy się najzwyczajniej w świecie tutaj za składanie. W pierwszej kolejności bierzemy sobie właśnie końcówkę nową. Ona, jak widzicie, jest mocno zakonserwowana, więc należy ją sobie umyć dokładnie w benzynce. Po prostu przepompować kilkanaście razy tutaj samą iglicą, żeby wypłukać dokładnie ten olej ze środka. Można to oczywiście rozebrać, pomachać i zobaczcie, już tutaj nawet benzynka lekko kolor zmieniła, czyli już ten olej tutaj wypłynął. Następnie sobie wszystko delikatnie przedmuchać z tej benzyny i wszystko zanurzamy w oleju napędowym. Porządnie przesmarować, wylać nadmiar, sobie poruszać parę razy tą iglicą. No i oczywiście musimy wykonać ten sam test co wcześniej, czyli wystarczy w rękach sobie przytrzymać tą końcówkę i patrzeć, jak ta iglica powolutku sobie opada. Czy nie ma żadnych zacięć? Jeżeli nie ma, to możemy ją montować w korpus. No, jeszcze chwileczkę widzę potrwa, ale powolutku sobie opada. Jak już opadnie i wszystko z nią jest w porządku, to montujemy ją do korpusu. Tutaj o tyle mamy fajnie, że zobaczcie, mamy 2 otworki i tutaj z kolei mamy 2 kołeczki ustalające pozycję tejże końcówki. Ona musi być zamontowana w odpowiedni sposób, bo pamiętajcie, że to są rozpylacze 4-otworkowe i tak później pokażę wam to nawet, że jeden z otworków pyli znacznie niżej. I ten pylący otworek niżej musi znajdować się dokładnie po przeciwnej stronie krućca, ale to właśnie nam już ustalają tutaj te bolczyki. Teraz nakrętkę sobie też zanurzamy delikatnie w oleju napędowym, żeby nie składać tego wszystkiego na sucho i zakładamy tutaj tą nakrętkę na sam rozpylacz. Delikatnie sobie w rękach dokręcamy. Teraz popychacz zanurzamy też w ropie. Wkładamy tutaj go do środka. Musimy ustalić, czy on na pewno tutaj wszedł nam na igliczkę. Sprężynkę tak samo w ropkę i wkładamy do korpusu. Tak samo nawet tą nakrętkę też zamaczamy i przykręcamy delikatnie, tak tylko palcami do oporu. Teraz sobie dokręcamy kruciec. Ja tutaj już zmieniłem sobie podkładki na nowe oczywiście. Tutaj oryginalnie idą takie, no szczerze mówiąc to nawet nie wiem, czy to jest aluminiowe, czy to jest stalowe. Nie mogłem w ogóle dostać takich podkładek specjalistycznych, więc zastosuję tutaj zwykłą podkładkę aluminiową. W zupełności ona tutaj wystarczy. I przykręcamy kruciec. Tylko pamiętajcie, że kruciec ma dwie, że tak powiem, swoje strony. Jedna ze stron idzie do krućca i to jest ta płaska, jak widzicie, bo ta stożkowa tutaj idzie nam do przewodu wtryskowego, żeby to dokładnie uszczelnić. I przykręcamy też do korpusu. W środek, nie wiem czy w oryginale tutaj powinny iść, czy idą, czy nie idą. W 3 wtryskach mam tutaj te filtry i zawirowacze szczelinowe. W 3 nie mam. Będę tutaj też coś kombinował. Możliwe, że będziemy przekładać z drugiego silnika to. Ale zobaczymy. I wkładamy na razie ten filtr do środka i można go sobie delikatnie tutaj dopchnąć na miejsce,
żeby nam wszedł do oporu. Jak już mamy to wszystko do oporu, zakładamy oczywiście nową miedzianą podkładkę pod śrubkę kontrującą i przyłapujemy chwilowo nakrętkę, żeby wszystko teraz podociskać. Jeżeli chodzi o śrubę tutaj dociskającą rozpylacz, dociskamy to z siłą 60-70 Nm. Jeżeli chodzi o tutaj ten kruciec, dociskamy go z siłą około tych 30 do 40 Nm. Tutaj w zupełności to powinno wystarczyć. Jak już sobie podokręcamy, to wtrysk ląduje na maszynie i będziemy ustawiać jego optymalne ciśnienie wtrysku, ale to Wam powiem, jak już złożę wszystkie 6 wtrysków. Jak już wszystko sobie dokręciliśmy, to odkręcamy tutaj nakrętkę kontrującą. Odpowietrzamy pompę. Już widzimy, że ciśnienie jest za niskie, bo musimy dociągnąć do 170 barów plus minus 5 barów. Mamy 100. To nimbuskiem ciągniemy jeszcze dalej. 120. 140. 155. No i troszkę przegiąłem, bo ustawiam dokładnie na 175 barów ze względu na to, że to jest nowa końcówka. I książka przewiduje dodatkowe 5 barów dla nowych końcówek. Teraz dokręcamy tutaj kołpaczek. Wkładamy klucz i dokręcamy nakrętkę kontrującą. To w zupełności tutaj powinno wystarczyć i sprawdzamy, czy ciśnienie jest utrzymane. Dokładnie 175 barów. I tak wyregulowany wtrysk już możemy zakładać na silnik. Ale zanim go jeszcze założymy na silnik, to obiecałem Wam pokazać, że jeden z otworków pyli znacznie niżej i zobaczcie, ta różnica jest tutaj bardzo znaczna. I pamiętajcie, że ten otworek, który pyli niżej, ma być dokładnie po przeciwnej stronie od krućca. Ja już wszystkie wtryski przygotowałem i jeszcze Wam powiem co do tego jedną ciekawostkę. Pamiętacie, jak fajnie były zapakowane te końcówki? To wyobraźcie sobie, że te końcówki, które tutaj są, kosztowały po 5 dych za sztukę. A na przykład do 30 czy do 60 to trzeba dać ze 100 za dobre końcówki. A tutaj mamy oryginalne ify za 5 dyszek. Dosłownie jak za darmo. Dobra, ja zbieram te graty i jedziemy to montować. No i montujemy wtryski. Co należy wiedzieć? Najpierw musimy, jak widzicie, wyczyścić do czysta samo gniazdo. Następnie wkładamy w gniazdo wtrysk. Bez żadnych uszczelek, podkładek czy czegokolwiek. W książce nie znalazłem, żeby tutaj były stosowane jakieś uszczeleczki, podkładeczki czy innego typu rzeczy. Tak samo jak w 60. montujemy po prostu na goły metal, tylko że tam jest powierzchnia stożkowa. Następnie zakładamy podkładeczki. Ja tutaj zakładam płaskie i oczywiście idą nakrętki. I teraz te nakręteczki dociskamy z siłą 8-10 Nm, bo to są po prostu śrubki, szósteczki. I to w zupełności do uszczelnienia tutaj tego wtrysku wystarczy. Pamiętajcie, że przed dokręcaniem musimy ustawić ten wtrysk w odpowiedniej pozycji, bo jak widzicie on tutaj sobie chodzi. I tu jest taki
kołeczek ustalający, który nam się zapiera o wtrysk. Dociskamy go do tego kołka ustalającego i wtedy dociskamy. Jeszcze przy dociskaniu, zanim osadzicie go, to widzicie, on też tak tutaj trochę chodzi, więc przy wstępnym takim dociśnięciu, jak dociśniemy lekko kluczem, spróbujmy sobie poobracać, poruszać tym wtryskiem, żeby on się ułożył idealnie do głowicy. I wtedy porządnie już dociskamy to wszystko. Ja założę wszystkie wtryski i powiem Wam, co dalej. Wszystkie wtryski zainstalowane, to teraz łapiemy sobie przewody. Jak je sobie już połapiecie, to wystarczy je delikatnie dokręcić. Tutaj nie używajcie jakiejś dużej siły, bo to są stożki. Tutaj te 30 Nm powinno wystarczyć, bo pamiętajcie, że tutaj kruciec dokręcaliście na te 30-40 Nm, to tutaj taka sama siła powinna tu w zupełności wystarczyć. Oczywiście nie dokręcam tego kluczem dynamometrycznym, ale po prostu już mam trochę, że tak powiem, wyczucia, żeby te nakrętki odpowiednio dokręcić. Jak sobie dokręcicie, to zakładamy przewód przelewowy. I teraz, jak dokręciliście sobie przewody wtryskowe, to musicie upewnić się, czy one tutaj Wam nigdzie nie dotykają do kolektora, czy nie dotykają o siebie. Jak coś, to po prostu odgiąć, skorygować, żeby nigdzie się o nic nie ocierały. Jak już to zrobicie, możecie założyć sobie przewód przelewowy. Pamiętajcie, żeby dać nowe podkładki miedziane i dokręcamy to wszystko z siłą tych 10-15 Nm maksymalnie i to wszystko będzie szczelne. Więc ja już tylko przykręcam, zakładam obudowę i odpalamy tego gada. Zgasić, bo nam zaczął uciekać, więc odpalamy go drugi raz. No i jak widzieliście, silnik pięknie zaczął pracować. Przestał tak kopcić na niebiesko. Delikatnie tylko poddymuje, bo nie możemy tego silnika w ogóle jak na razie rozgrzać, bo tutaj mamy zepsuty regulatorek temperatury. On tutaj się nagrzał zaledwie do 80 stopni, nawet niecałych, tam było 75, więc ten silnik jest jeszcze niedogrzany. Jak pewnie się nagrzeje, to przestanie kopcić zupełnie. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.